Oto mała wiewiórka, którą każdego dnia obserwujesz w swoim ogrodzie, buszującą w liściach i goniącą za orzechami. Jej dzień jest pełen zgiełku i słońca. Skacze, chowa jedzenie. Obserwuje cię z bezpiecznej odległości. Znasz ją, może nawet lubisz na nią patrzeć. Wydaje się prosta, przewidywalna, oswojona. Ale co dzieje się, gdy zapada noc i ty idziesz spać? Podczas oglądania tego filmu uświadomisz sobie, że w twoim ogrodzie, tuż pod twoim nosem, dzieją się rzeczy, o których nigdy wcześniej nie śniłeś. Bo kiedy słońce zachodzi, wiewiórka, którą znasz, przechodzi zdumiewającą metamorfozę. Zaraz się dowiesz. Pewnie myślisz, że wiewiórka, którą znasz, idzie spać, gdy zachodzi słońce. Większość ludzi tak sądzi. To jedno z najpowszechniejszych przekonań. Nawet naukowcy, zanim zaczęli badać nocne życie wiewiórek, zakładali, że te małe stworzenia po prostu zasypiają razem z nami. Ale prawda jest zupełnie inna. Można śmiało powiedzieć, że wiewiórki, które znasz z dnia, w nocy stają się zupełnie innymi stworzeniami, bardziej tajemniczymi, bardziej czujnymi. Nawet badacze, którzy poświęcili lata na obserwację wiewiórek, byli w szoku, gdy odkryli, co te sprytne stworzenia robią pod osłoną nocy, co naprawdę dzieje się, gdy zapadasz w sen, a za oknem twojej sypialni zapada ciemność. Przekonajmy się razem. Przygotuj sobie coś do picia, usiądź wygodnie i pozwól, aby ten film otworzył ci oczy. Jestem twoim przewodnikiem w tej podróży do ukrytego świata. Witajcie w Sekretach Wiewiórek, gdzie każda noc odkrywa nowe, zaskakujące prawdy. Zostań ze mną do końca, ponieważ ten ostatni punkt całkowicie zmieni twoje wyobrażenie o wiewiórce w twoim ogrodzie. Kiedy słońce ustępuje miejsca księżycowi, wiewiórka, którą znasz, przekracza próg niewidzialnego królestwa. To, co zaraz poznasz, to pierwsza z 8 niezwykłych prawd, które na zawsze zmienią twoje postrzeganie. Zaczynamy. Po pierwsze, wraca do swojego gniazda i śpi, ale nie tak jak ty. Pierwszą rzeczą, jaką wiewiórka robi w nocy, jest ponowne wdrapanie się do gniazda. Ciasna kula z suchych liści, gałązek, mchu i kory drzew to jej sypialnia, punkt obserwacyjny i twierdza jednocześnie. Wiewiórki wracają do swoich nor i zaczynają spać, ale śpią z przerwami. Nie zasypiają od razu. Budzą się co jakiś czas, aby rozejrzeć się w poszukiwaniu niebezpieczeństwa. Jak my czasem wstajemy po wodę, one wstają, by upewnić się, że świat jest bezpieczny i by zaspokoić głód, który nigdy do końca nie odpuszcza. Jeśli masz jakiekolwiek myśli o obudzeniu wiewiórki w nocy, pamiętaj, że są one wtedy znacznie bardziej wyczulone i mogą reagować nieprzewidywalnie. Po drugie, w nocy, kiedy jesz popcorn lub pijesz napój w domu, wiewiórki wyraźnie słyszą każdy dźwięk. Mają zdolność słyszenia z odległości do 10-15 metrów. Słyszą otwieranie lodówki, nagrzewanie się grzejnika, brzęk łyżek, praktycznie wszystko. Gdy po południu pod twój dom podjeżdża inny samochód, one już wiedzą, że to nie twój. Ich słuch jest niezwykle precyzyjny, rozróżniający niuanse, których my nie słyszymy. Potrafią rozpoznać nawet twój głos, odczuwając, czy jesteś zdenerwowany, czy spokojny. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego nie podchodzą do ciebie, kiedy jesteś poirytowany? Właśnie dlatego, ale to tylko początek. Kolejne odkrycia czekają. Po trzecie, wiewiórki czasami schodzą z drzew, gdy zapada noc. Naukowcy twierdzą, że robią to, aby sprawdzić, czy środowisko jest bezpieczne. W ciągu dnia rozglądają się i zapamiętują szczegóły, a w nocy weryfikują, czy wszystko pozostało takie samo. Jeśli zauważą jakąkolwiek, nawet najmniejszą zmianę, która wydaje się zagrożeniem, natychmiast zmieniają drzewo. Co ważne, jeśli zobaczą, że grillujesz lub wprowadzasz inne zmiany w ogrodzie, wiedz, że wiewiórka zacznie poważnie rozważać przeprowadzkę. Po czwarte, wiewiórki są jak lwy w nocy. Szczególnie upodobały sobie jedzenie zostawione w karmnikach dla ptaków. Po czwarte, wiewiórki są jak lwy w nocy. Szczególnie upodobały sobie jedzenie zostawione w karmnikach dla ptaków. Nie jesteś w błędzie. Wiewiórka przyszła i zjadła je w nocy. Dla wiewiórek takie jedzenie jest jednym z najbezpieczniejszych źródeł pokarmu. Pewny punkt w niepewnej nocy. A teraz, gdy myślisz, że już wszystko rozumiesz, nauka ukazuje swoją najbardziej wzruszającą stronę. Zbliżamy się do serca tej historii,
do miejsca, gdzie biologia staje się czymś, co można poczuć w piersi. Po piąte, sprawdzają swoje młode, jeśli w ogóle jakieś są. To najbardziej zaskakująca część, jeśli twoja wiewiórka jest matką. A w zależności od pory roku najprawdopodobniej nią jest. Dla niej noc to nieustanna walka. Podczas gdy inne śpią, ona czuwa. Budzi się częściej. Gdy temperatura spada, przytula swoje szczenięta. Liże je w ciemności, a każde drgnienie ich malutkich ciał jest dla niej otwartą księgą. Podobnie jak ludzka matka wsłuchuje się w oddech noworodka. Ona rozpoznaje dokładną wagę każdego z nich, odróżniając spokojny sen od niespokojnego drżenia. Bo gdzieś tam w ciemnościach czai się największy koszmar wiewiórki – sowa. Ich strach przed sowami jest paraliżujący, to ostateczny test. Muszą być ciągle o krok przed niewidzialnym wrogiem, który czai się w ciemności. To nie pies ani lis. To płomykówka lub uszata sowa patrolująca teren. Nocny ogród to pole bitwy, gdzie każda cisza, każdy szmer może zwiastować zbliżającą się sowę. Badania pokazują, że wiewiórki znacząco zmieniają swoje nocne zachowanie w obecności sów, ograniczają ruchy, a czasami całkowicie porzucają swoje terytorium. Znają głos sowy, znają jej sylwetkę, znają porę nocy, kiedy poluje. I wokół tej wiedzy zbudowały swój nocny rytm. To nie tylko walka o przetrwanie. To matczyna miłość wystawiona na najcięższą próbę w grze o najwyższą stawkę. Zostań ze mną, a to, co nastąpi, na nowo ukształtuje twoje postrzeganie ogrodu nocą. A teraz, po całej tej odwadze i sprycie, nadszedł czas na nagrodę, na moment, który połączy twój świat z ich. Po siódme, wiewiórki mają wyjątkową pamięć przestrzenną. Latem gromadzą zapasy jedzenia, a gdy zimą zaczyna brakować pokarmu, korzystają ze skrytek rozłożonych po całym terenie. Badania sugerują, że ich zdolność zapamiętywania lokalizacji jest niezwykła. Tworzą w swoich umysłach szczegółową mapę, która pozwala im odnaleźć ukryty pokarm nawet po bardzo długim czasie. To prawdziwy cud natury. Ósmy i chyba najbardziej poruszający sekret. Wiewiórki czekają, aż się obudzisz. W ostatniej godzinie przed świtem, gdy jeszcze śpisz, ona już jest na zewnątrz, obserwując. Zmienia pozycję w gnieździe i wychodzi na gałąź naprzeciwko twojego domu. Nie śpi w tej ostatniej godzinie. Budzi się, obserwuje, nasłuchuje. Czeka na pierwsze światło w kuchni, czeka na skrzypnięcie tylnych drzwi. Czeka, aż osoba, z którą mieszkała przez cały rok, wyjdzie na podwórko. Badania nad udomowionymi wiewiórkami miejskimi wykazały, że w ciągu minut synchronizują swój poranny wygląd z normalnym harmonogramem człowieka. Ustawiają się tak, aby być widocznymi dokładnie w momencie twojego pojawienia się. To nie przypadek. Wiewiórka obudziła się przed tobą. Czekała, więc pamiętaj o tym, gdy wieczorem zgaszasz światło. Świat pełen małych, dzikich stworzeń, które czekają, byśmy je zauważyli. Ta niewidzialna rzeczywistość unosi się wysoko na gałęziach nad twoim podwórkiem. Każdej nocy, każdego świtu, gdy śpisz, gdy dom cichnie, a lodówka mruczy, wiewiórka czuwa, nasłuchuje, obserwuje twój dom, czeka na pierwsze światło w kuchennym oknie. Jej gniazdo to sypialnia i twierdza, a nocny dziedziniec to jej ciche, tajemnicze królestwo. Twój ogród to teraz królestwo tajemnic, które dopiero zacząłeś odkrywać. Świat w twoim ogrodzie nigdy nie będzie już taki sam. Teraz, kiedy już poznałeś ich sekrety, stajesz przed ostatnim, najtrudniejszym testem. Czy pozwolisz, by ten magiczny, nocny świat, który właśnie odkryłeś, po prostu zniknął? Czy ta nowa wiedza o ich delikatnym życiu w twoim ogrodzie zostanie z tobą? Czy zniknie wraz ze wspomnieniami? Odpowiedź leży w twoich rękach. Moje własne doświadczenie pokazało, że nawet drobne zmiany w ogrodzie mogą wpłynąć na ich obecność. Pamiętajmy, że wiewiórki są częścią naszego otoczenia i zasługują na nasz szacunek. I tak oto powracasz, niosąc bezcenny eliksir, nową, głęboką prawdę. Wiewiórki nie są odrębnymi istotami. Są odbiciem natury w naszych własnych ogrodach, częścią nas samych. One nie są wrogami, są nauczycielami. Pamiętaj, co dajesz światu, to do ciebie wraca. Dziel się tą wiedzą, komentuj, subskrybuj, a razem będziemy kontynuować odkrywanie sekretów wiewiórek i pielęgnować cuda, które nas otaczają. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.